Co to znaczy dla Filipińczyka piękna kobieta? Co to znaczy dla Filipinki piękny facet? Co to znaczy dla nas piękna Azjatka? Dzisiaj porozmawiamy o tym pięknie, o tych różnicach kulturowych, o tych różnicach w poznawaniu piękna, poznawaniu drugiej osoby na Filipinach. Ja nazywam się Rafał Baran, a to jest Życie na Filipinach. Zapraszam na odcinek. Ale pierwsze, najważniejsze, jeżeli interesuje Was życie na Filipinach, chcecie wiedzieć więcej na ten temat, chcecie wiedzieć, jakie są ceny, jakie są obyczaje, kliknijcie przycisk subskrybuj i zostawcie łapkę w górę, będziecie powiadomieni o nowych filmikach. Dziękuję. Nie wiem, czy wiecie, ale poznawanie piękna przez różne kraje jest całkowicie inne. Tak jak w Polsce na przykład my mamy zamiłowanie do Azjatek, przynajmniej bardzo dużo wiem, że Europejczyków tak ma. Tak samo Azjaci mają zamiłowanie do białych kobiet. Dzisiaj porozmawiamy właśnie o tych różnicach, jak ludzie poznają piękno na Filipinach, czy co jest dla nich piękne, co jest dla nich brzydkie. Zacznijmy od początku. Opowiem Wam na początek pewną historię. Słuchajcie, jakieś 7 lat temu, pierwszy raz na Filipinach jak byłem, pojechałem na konkurs piękności. Zainteresowało mnie to, chciałem zobaczyć piękne Filipinki, chciałem pojechać na konkurs. Były to chyba bodajże dni San Juan na wyspie Siquijor. Więc pojechaliśmy razem ze znajomymi, wziąłem nawet kamerę ze sobą, chciałem porobić jakieś fajne zdjęcia, które może gdzieś będą wykorzystane w blogu, bo jeszcze wtedy kanału na YouTubie nie miałem. I pojechałem na to. To zaczęło się o godzinie 18, już pomijając fakt, że skończyło się chyba po godzinie 24. Tak długo to trwało i było tak męczące i naprawdę nudne. To, co mnie zszokowało, to na sam koniec. Oczywiście były tam naprawdę, chyba było 14-15 kandydatek. Połowa tych dziewczyn była naprawdę przecudowna, piękna. To takie piękno, jak nam się po prostu wydaje, czyli naprawdę idealne kształty, wzrost, karnacja, taka bardziej ciemniejsza, nie jakoś znowu zbyt ciemna, ale taka powiedzmy właśnie taka ciemniejsza. To, co tak naprawdę nam się podoba, albo osobiście mi się podoba. Natomiast słuchajcie, największym zdziwieniem tego całego konkursu było to, że moim zdaniem wygrała najbrzydsza dziewczyna, która w sumie nie była jakaś wysoka, nie miała jakichś idealnych kształtów, ale to, co miała, to miała bardzo długi, szpiczasty nos i wyglądała tak, jakby pół życia kąpała się w wybielaczu. I może właśnie od tego wybielacza powinniśmy zacząć, bo słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, ale na Filipinach jest kult białej skóry. Filipińczycy, Filipinki, oni uwielbiają po prostu białą skórę. Taką jak my, Europejczycy, przyjeżdżamy w pierwszy dzień, jeszcze zanim zostaniemy czerwoni przez słońce, które nas po prostu opala tak szybko, to oni uwielbiają tą białą skórę. Wiele Filipinek, Filipińczyków, z tego co wiem, jakbyście nawet zobaczyli aktorów na Filipinach, wszyscy chodzą do jakichś salonów, żeby tylko i wyłącznie dosłownie się wybielić. Oni po prostu uwielbiają białą skórę. No ale to też się wiąże z tym, że osoby z ciemną karnacją, czy też ciemniejsi Filipińczycy, to najprawdopodobniej to są te osoby, które po prostu pracują na roli. I u nich tak to zostało już po prostu w tradycji, że te jaśniejsze osoby to są niby te, które siedzą w domu, w klimatyzacji, nie siedzą na słońcu. No bo siedzenie na słońcu to znaczy, że będziesz siedział i pracował na słońcu. Tak im się to wydaje i to oni po prostu uwielbiają. Dla mnie to był szok, niedowierzanie, no bo my całkowicie inaczej o tym myślimy. To my w Europie wydajemy multum pieniędzy na różnego rodzaju kosmetyki, samoopalacze. Jeździmy na jakieś różnego rodzaju zabiegi, żeby przyciemnić tą skórę, żeby właśnie wyglądać bardziej jak Filipińczycy, a oni robią to całkowicie odwrotnie, żeby tylko i wyłącznie się wybielić. I nie wiem, czy też wiecie, ale PaySend, aplikacja, z której korzystam do przesyłania pieniędzy z Polski na Filipiny, ma bardzo fajny feature, a mianowicie wirtualną kartę, którą możecie założyć dosłownie w kilka sekund przez aplikację. Ta wirtualna karta jest doładowywana przez Was i możecie robić zakupy w dowolnej walucie na całym świecie, nie musząc podawać swojego normalnego numeru karty. Nie wiem, czy wiecie, z czym to się wiąże, ale tak naprawdę podawanie numeru oficjalnej karty bankomatowej czy bankowej nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ zawsze, nigdy nie wiecie, jak podróżujecie po Azji, gdzie ten numer podajecie, czy to jest legalna strona, czy też nielegalna, czy te dane są później gdzieś sprzedawane. Dlatego warto korzystać z wirtualnej karty, którą w każdym momencie możecie zablokować, zdeaktywować, możecie też sprawdzić, gdzie te środki idą. No i tak oczywiście ta karta jest doładowywana przez Was, czyli to jest taki zwany prepaid. Działa to po prostu rewelacyjnie. Ja tylko i wyłącznie tak robię zakupy w Azji, szczególnie na Filipinach, bo po prostu boję się podawać mój normalny, oficjalny numer karty. Szczegóły na temat tego macie w opisie filmiku. Kolejna sprawa, słuchajcie, to właśnie długość nosa. Ja do dzisiaj pamiętam, jak
Przyjechałem na Filipiny i ktoś mi kiedyś powiedział, że bo Filipińczycy mają taki nos jak 1 peso. 1 peso no to jest taka moneta na Filipinach, taka mała, więc jak 1 peso, czyli po prostu jak się go ściśnie, to jest tej wielkości 1 peso. No ja się z tego oczywiście śmiałem, bo powiedziałem, że co w tym małym nosie jest złego. Przecież to naprawdę wygląda bardzo ładnie, sexy i tak dalej. Oni nie, nos musi być długi, że zazdroszczę ci tego nosa, że masz taki długi nos. Naprawdę, oni znowu mają jakąś taką inne zamiłowanie do tego, że nos musi być długi, szpiczasty. Czym jeszcze bardziej jest szpiczasty, tym jest lepiej dla nich. Więc osoby z długim nosem na Filipinach na pewno będą dla nich bardziej atrakcyjne. To też, słuchajcie, może się wydawać śmieszne. I oczywiście też pamiętajcie, ja nie mówię o wszystkich osobach, o 100% osób, mówię bardziej o 80%, czyli tej większości, która po prostu tak tutaj funkcjonuje, ma takie zamiłowanie do tego typu rzeczy. Mnie to kolejny raz zdziwiło, że jak to może być tak, że z tym szpiczastym nosem. My w Europie pewnie sobie z tego żartujemy, no czy może nie aż tak bardzo. Natomiast mały, fajny nosek, no to co w tym złego? I teraz widzicie, jeżeli w jury tego konkursu piękności byli Filipińczycy i Filipinki, to oni wybrali dziewczynę, która ma najjaśniejszą karnację, bo im się to po prostu podoba i najbardziej szpiczasty nos. U nas by to nie przeszło. Więc jeżeli chodzi o Filipińczyków, to oni też wolą właśnie tego typu kobiety i to nawet jeżeli chodzi o Filipinki. Czym jaśniejsza karnacja, tym lepiej. I to też, słuchajcie, chodzi właśnie o to, że to, co jest egzotyczne dla każdego z nas, jest też piękne dla nas, albo takie nieosiągalne. Jeżeli my lubimy Azjatki, ponieważ są inne niż Polki, no to tak samo Filipińczycy lubią Europejki, ponieważ one są inne niż Filipinki. No i teraz ważna sprawa, czyli jak Europejczycy wybierają Filipinki, które im się podobają. No oczywiście, słuchajcie, o gustach teoretycznie nie powinno się dyskutować, natomiast ja Wam powiem kilka takich tematów, które powinny Was zainteresować bardziej. A mianowicie zacznijmy od wzrostu. Jeżeli ktoś kocha wysokie kobiety i tylko i wyłącznie takiego pociągają, to raczej tutaj nie znajdzie kandydatki na żonę czy dziewczynę. Filipinki z reguły są niższe od Europejek i to naprawdę o głowę czasami. Więc jeżeli wzrost nie ma dla Was znaczenia, to jak najbardziej Filipiny i Azja. Natomiast jeżeli tylko i wyłącznie wysokie kobiety, no to może gdzie indziej lepiej poszukajcie. Jeżeli chodzi o wiek, no to też jest, słuchajcie, taka kwestia. No jeżeli Europejczyk tutaj przyjeżdża, czy jakiś inny obcokrajowiec, no to przeważnie wybiera sobie dużo młodszą kobietę. Dlaczego? No bo jest, moim zdaniem i pewnie ich zdaniem, dużo bardziej seksowna. Więc przeważnie takie dziewczyny, no to są od 25 do 35 lat. Nie mówię tego ze swojego doświadczenia, tylko mówię to po prostu z tego, co zaobserwowałem. Większość dziewczyn, która spotyka się z obcokrajowcami, właśnie jest w tym przedziale wiekowym. Ale to też nie jest jakaś, słuchajcie, taka 100% rada, że tylko i wyłącznie w takim wieku. No bo oczywiście też znam takie związki, gdzie to jest na przykład starszy pan ze starszą Filipinką, którzy no, są nawet po 50 i są po prostu, poznali się tutaj i są razem, no bo ta osoba po prostu woli bardziej, można powiedzieć, osobę, z którą można porozmawiać, a nie tylko i wyłącznie nagrać filmik na TikToku. To, co mogę jeszcze powiedzieć o obcokrajowcach, słuchajcie, to to, że obcokrajowcy szukają tego naturalnego piękna. Jeżeli naprawdę szukacie naturalnej kobiety, która wygląda pięknie, bez makijażu, która jest naturalna, po prostu naturalna, a nie sztuczna, tak jak w Europie, no to jak najbardziej Azja, szczególnie mała miejscowość albo nawet mała wioska. Poznacie tam niesamowite kobiety, które są z natury przepiękne. A jeżeli oczywiście ona by się jeszcze ładnie ubrała, uczesała i cokolwiek zrobiła tak delikatnie ze swoją twarzą, no to już w ogóle po prostu by było mistrzostwo świata. I takie kobiety na Filipinach są, oczywiście. Jeżeli chodzi o szukanie sztuczna, czyli na przykład, nie wiem, no sztucznych cycków, makijażu takiego wymalowanego na siłę, czy chodzenia cały czas na szpilkach, no to pewnie w dużo większych miastach na Filipinach to znajdziecie. Natomiast to też nie będzie tak, że to będziecie widzieć te dziewczyny codziennie. No pewnie oczywiście, słuchajcie, w jakichś drogich klubach nocnych, czy w innych rzeczach, ale jeżeli pojedziecie na prowincję, to nie ma czegoś takiego, żeby ktoś tutaj chodził tak ubrany na co dzień, no bo po prostu się tak nie da, no i te dziewczyny też tak nie chodzą, więc naturalne piękno jak najbardziej. Warto też, słuchajcie, wspomnieć o jednej rzeczy. Jeżeli przyjeżdżacie na Filipiny i poznajecie jakąś kobietę, no to bardzo możliwe, że ona po prostu będzie z dużo biedniejszej rodziny. No bo przeważnie no, takie rodziny tutaj są. No, to jest kraj trzeciego świata i nie ma co tutaj ukrywać. Więc to są biedne rodziny, gdzie na przykład dziewczyny no, nie chodzą do salonów piękności, nie chodzą na jakieś różnego rodzaju wybielania, nie chodzą do fryzjera co tydzień czy co 2 tygodnie, bo po prostu nie mają na to pieniędzy, albo nawet musiałyby gdzieś specjalnie jechać, żeby do takiego fryzjera profesjonalnego pojechać. Więc jeżeli na przykład zacznie się z Wami spotykać i już z natury jest po prostu piękna, a jeszcze można powiedzieć, no
Żeby to źle nie zabrzmiało, zainwestujecie w nią albo po prostu zamieszkacie z nią i ona będzie wtedy chciała na przykład chodzić do fryzjera, czy cokolwiek z włosami zrobić, czy na przykład na jakąś, nie wiem, depilację, czy właśnie na jakiś masaż, czy na inne rzeczy, to uwierzcie mi, że na pewno jej się to będzie oczywiście podobało, ale nie będzie do tego przyzwyczajona. To też znam takie kobiety, które po prostu nigdy by się na to nie zdecydowały, ale znam też takie kobiety filipińskie, które no zakochały się w tym, no bo oczywiście jej wybranek, jej chłopak czy też mąż daje jej pieniądze na to, więc ona może z tego korzystać i słuchajcie, no naprawdę dziewczyny no po prostu jeszcze lepiej wyglądają po tym. I tak samo jest, słuchajcie, z ubiorem. Jeżeli macie dziewczynę Filipinkę, no i ona pochodzi z prowincji, no to oczywiście tam nie ma pieniędzy na jakieś normalne ciuchy, na jakieś takie droższe ciuchy, ale już nawet nie mówię o tych nawet droższych ciuchach, tylko po prostu na jakieś takie ubrania na wyjście wieczorem na kolację. I to nie mówię o jakimś sukience, miniuwie czy jakichś innych rzeczach, tylko po prostu no, normalnych takich ubrań, które ładnie by na nią leżały. No bo to też jest tak jak w biedniejszych rodzinach, po prostu z siostry na siostrę, czy z koleżanki na koleżankę przekazuje się ubrania, no i one po prostu to noszą, więc te ubrania czasami nawet nie są idealnie dopasowane do niej, no ale takie się ciuchy nosi, bo tylko takie się ma. No więc jeżeli oczywiście ona nagle dostaje pieniądze od ciebie i może sobie coś wybrać, coś co na niej dobrze leży i coś, co jej pasuje i w czym się czuje komfortowo, to naprawdę taka dziewczyna, taka kobieta tylko i wyłącznie urośnie w waszych oczach, no bo po prostu będzie wyglądała jeszcze bardziej seksownie i jeszcze lepiej. I tutaj, jeżeli jesteśmy przy kobietach, warto też poruszyć kwestię samego, słuchajcie, jedzenia, bo to też jest interesujący temat. Poruszam go tylko i wyłącznie dlatego, bo nie chcę, żebyście popełnili tego samego błędu, co ja. Wytłumaczę wam, o co chodzi. Filipinki to nie jest tak, że one jedzą tylko i wyłącznie filipińskie jedzenie. Bardzo często te dziewczyny z prowincji nigdy nie były w stanie spróbować na przykład europejskiego jedzenia. Nie były w stanie spróbować czegoś, co nie jest słodkie, albo po prostu czegoś, co nie jest dostępne w jej wiosce czy w najbliższym mieście. Bo na przykład po prostu nie było na to pieniędzy. Więc one, jeżeli zaczną się spotykać z tobą, to nie jest tak, że one powiedzą, że a wiesz, tego nie lubię, tego nie chcę, czy coś tam, bo może się okazać, że tego na przykład nigdy w życiu nie próbowały, albo nie są do tego przyzwyczajone. Mówię o tym, bo jest dużo takich sytuacji, kiedy na przykład właśnie widzę, że Filipinka, która na początku była taką nieśmiałą osobą, bała się czegokolwiek spróbować, teraz eksperymentuje z jedzeniem, którego wcześniej no, w życiu by nawet nie spróbowała. Chodzi właśnie o to, że też na przykład, jeżeli zaczynacie się z nią spotykać, no to idźcie do innych restauracji. Ty jako obcokrajowiec chcesz chodzić do bardziej restauracji, no może nie filipińskich, ale też takich powiedzmy na pewnego rodzaju standardzie. I to już nawet nie chodzi o standardy sanitarne, ale też standardy jedzenia, jak to jedzenie smakuje. No bo jeżeli będziecie jedli na garach cały czas, czyli tych takich filipińskich restauracjach ulicznych, no to tam za dużego wyboru nie macie, więc po jakimś czasie na pewno ci się to jedzenie znudzi i będziesz chciał zacząć jeździć do normalnych restauracji, gdzie dużo lepiej jedzenie smakuje. Więc jeżeli to jedzenie będzie na przykład europejskie, czy to też włoskie, koreańskie, czy nie wiem, cokolwiek innego, no to będziesz zabierał tą swoją wybrankę tam ze sobą. Jeżeli ona będzie tego próbowała, może się okazać, że naprawdę zacznie jej to smakować. I znam wiele właśnie tego typu kobiet, które po pewnym czasie teraz, no, można powiedzieć, przerzuciły się z jedzenia takiego filipińskiego, które było zawsze słodkie albo przesłodkie po prostu, na jedzenie na przykład włoskie, na jedzenie inne, eksperymentują z jedzeniem, cały czas coś robią, coś innego wybierają, żeby spróbować i inne smaki. I to naprawdę jest piękne, żeby właśnie nauczyć tą swoją partnerkę, pokazać jej te wszystkie możliwości, jakie są na świecie, jakie są różnego rodzaju smaki. No to jest piękne w tym, my na przykład, ja z Krystyn uwielbiam jeździć do nowych restauracji, bo po prostu my też szukamy czegoś nowego. Ona, no oczywiście nie miała nigdy tego problemu, że nie próbowała czegoś tam, znaczy nie, inaczej. Dużo rzeczy nie próbowała, bo dużo rzeczy jej pokazałem pierwszy raz, ale ona też mnie na przykład nauczyła pewnych rzeczy, jak na przykład kimchi. Ja w Polsce nigdy w życiu kimchi nie jadłem, koreańskiego kimchi, i jak pierwszy raz to zobaczyłem, to mówię tak, nie no kurde, no co to jest, nie? No ale wiecie, ale z czasem, jak za pierwszym razem to spróbowałem, to po prostu zakochałem się w kimchi. I teraz oboje za każdym razem kupujemy i mamy przeważnie zawsze przynajmniej kilogram kimchi w lodówce, bo po prostu nawet jestem w stanie to sobie zjeść z chlebem albo tak po prostu pałeczkami, bo tak mi to po prostu smakuje. No bo takiej kiszonki tutaj naprawdę brakuje na Filipinach. Odnośnie jedzenia jest jeszcze jedna ważna sprawa. Słuchajcie, jeżeli zamieszkacie razem, i to też wam mówię z mojego punktu widzenia, jeżeli zamieszkacie razem i poprosicie swoją partnerkę, żeby zaczęła gotować dla was, nie bądźcie na nią źli. Jeżeli coś będzie niesmaczne albo będzie zbyt słodkie. Ja zrobiłem ten błąd, no bo
Przez jakiś czas prosiłem Christine na samym początku, żeby coś tam gotowała dla mnie, coś tam robiła. No, ona przygotowywała śniadania. No i oczywiście to śniadanie nie było tego typu jak europejskie, było troszeczkę inne. Po czasie dopiero z nią porozmawiałem i powiedziałem: słuchaj kochanie, nie złość się na mnie, ale naprawdę my używamy na przykład innych przypraw. My to robimy bardziej na ostro. My to robimy z pieprzem. Tutaj w zasadzie pieprzu się nie używa. No, naprawdę, no. Pieprz jest, nie wiem, jakimś dodatkiem tylko i wyłącznie chyba do świniaka czasami i to w ogóle w jakimś takim minimalnym stopniu. No ja na przykład to jajka zawsze sobie popieprzę trochę, posolę, a na Filipinach tego się nie robi. Tak samo jak chili, czy na przykład tabasco. Więc jeżeli będziecie z tą partnerką, zamieszkacie razem, pokażcie jej, jakie rzeczy lubicie jeść i jak je przygotować. Pokażcie jej te nowe smaki. To jest naprawdę bardzo fajna lekcja dla takiego nowego związku, jak porozumiewać się między sobą, jak razem gotować i czego od siebie możecie się nauczyć. Bo jeżeli tylko i wyłącznie ona będzie dla was to robiła, to może się okazać, że po prostu będzie za słodkie cały czas, albo nie będzie pasowało wam. No to są różnice kulturowe, które trzeba zaakceptować, ale można się ich nauczyć wzajemnie. Dojść do jakiegoś porozumienia, żeby wam obojgu to wszystko smakowało. I wiem, słuchajcie, że ja zawsze mówię o tym, że na przykład te Filipinki są biedne, nie były nigdzie i tak dalej, ale tylko i wyłącznie mam na uwadze to, żebyście nie popełnili pewnego rodzaju błędów. Tych błędów takich, że po prostu pomyśleli, że ta dziewczyna jest mało wyedukowana, no bo oczywiście tak może być, mało wie o świecie, też tak może być, ale bardzo często jest to związane właśnie z sytuacją finansową. To nie jest tak, że ona nie chce podróżować, że nie chce jeździć, po prostu nie ma w rodzinie na to pieniędzy, żeby gdzieś pojechała. Ja pamiętam, jak mieszkałem na Siquijorze, słuchajcie, poznałem osoby i to w różnego rodzaju wieku, które mówiły mi, że dzisiaj jadą pierwszy raz, bo ktoś tam zorganizował wyjazd do Dumaguete na sąsiednią wyspę. Że one całe życie spędziły na jednej wyspie, nigdy nie były poza tą wyspą, więc nawet dla nas to jest nierealne. Podróżowanie promem, który trwa 40 minut na drugą wyspę do większego miasta, żeby zobaczyć to miasto, żeby coś zwiedzić, żeby gdzieś po prostu jechać nawet do centrum handlowego. Więc na Siquijorze żyją dalej osoby, które w życiu tej wyspy nie opuściły, nie były w normalnym centrum handlowym, nigdy podejrzewam, że nie korzystały z windy i ze schodów ruchomych. I to jest naprawdę na Filipinach i tak się dalej tutaj dzieje, więc to pamiętajcie o tym, że w zależności od tego, kogo poznacie, może być różna sytuacja i no, te osoby przeważnie też są wstydliwe. No, ciężko powiedzieć o czymś takim, że one się będą chwaliły tym, że nigdy w życiu windą nie jechały. No ale pamiętajcie o tym, że taką osobę możecie spotkać, więc bądźcie wyrozumiali, żeby właśnie nie robić problemów na przyszłość. Ja dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeżeli spodobał wam się ten odcinek, zapraszam jeszcze raz do subskrypcji tego kanału, do zostawienia komentarza. Napiszcie mi, co o tym myślicie, jak u was w związku wyglądała taka sytuacja, te poznawanie się, te pierwsze etapy wspólne, czyli właśnie różnego rodzaju kuchnia, poznawanie piękna, co jest dla ciebie piękne, a co jest dla niej piękne. Dajcie mi znać o tym w komentarzach. No i ja dziękuję z tej strony, no i do zobaczenia za kilka dni w kolejnym odcinku. Pa!